Cześć! Słuchaj, ja jestem w tym momencie na planie filmowym i przebrali mnie za lisa. Także już widzę, że będzie fajny plan. To jest dla mnie dzień jak co dzień w biurze. W dzisiejszym odcinku natomiast statystyki w Ameryce opowiem o 10 ciekawostkach z pracy na planach filmowych. Takie sztuczki, które wykorzystują filmowcy, o których nie wiedzą koniecznie osoby, które oglądają filmy czy seriale amerykańskie. Także w dzisiejszym odcinku na pewno dowiecie się czegoś nowego na temat właśnie sztuczek filmowców. Zapraszam serdecznie na tę listę. Statystyka w Ameryce. Ciekawostka numer 1. Zawsze są obecni policjanci, jeśli pracuje się na nowojorskiej ulicy. Jest specjalna jednostka wysyłana na każdy plan, żeby zawsze wszyscy byli bezpieczni. I kiedyś mi się zdarzyło, jak na początku jeszcze pracowałam i nie wiedziałam, że są prawdziwi policjanci, zdarzyło mi się podejść do policjanta i powiedzieć: o, nie wiedziałam, że zatrudnili też policjantów do tej sceny. To wygląda jak prawdziwa broń. Na co on do mnie: proszę pani, ja jestem prawdziwym policjantem, nie aktorem. Także zaliczyłam niezłą wtopę. Ciekawostka numer 2. Mianowicie wszystkie papierosy, które widzicie, że ludzie palą w filmach, to nie są prawdziwe papierosy. To są tak zwane herbal cigarettes, czyli papierosy zielarskie, ziołowe. I to ma taki zapach bardzo intensywny, powiedziałabym, że wręcz aż tak intensywny jak normalne papierosy. Natomiast nie ma nikotyny, w smaku to tak jakby palić zioła. Nic specjalnego, śmierdzi to strasznie i za każdym razem właśnie aktorzy w związkach zawodowych, którzy są, wszyscy statyści, wszyscy dublerzy, aktorzy główni, wszystkie te osoby mają płacone ekstra, jeśli faktycznie zostanie zapalony papieros. Wiecie, jak macie wszystkie te sceny w filmach, że ktoś na przykład sięga po telefon, albo sięga po klucze, albo otwiera jakieś drzwi, jest tylko ręka pokazana, albo tylko stopa, albo tylko, nie wiem, kawałek głowy może, czy uda, czy nogi. Wszystko to, słuchajcie, to są fotodublerzy. I to nie są ci prawdziwi aktorzy, ponieważ za godzinę pracy aktora trzeba zapłacić około 10 razy więcej niż za godzinę pracy takiego dublera. Dlatego też dublerzy zarabiają mniej, ale to też produkcją się bardziej opłaca niż zostawiać aktora na ekstra godzinę. Bardziej się dosłownie opłaca zatrudnić dublera. Ja wielokrotnie tak właśnie pracowałam w ten sposób, także wiele razy na pewno nieświadomie widzieliście moją rękę w filmie czy w serialu. Kolejna ciekawostka jest taka, że jak ktoś rozmawia przez telefon w scenie, to tak naprawdę jest ta kwestia czytana przez kogoś za kamerą i aktor, który rozmawia z tym aktorem przez telefon, jest nagrywany zupełnie w innej scenie. Ja na przykład o tym nie wiedziałam, zanim zaczęłam pracować na planach, że tak naprawdę ta osoba słyszy ciszę w telefonie i udaje, że słyszy tą osobę, która tak naprawdę jest czytana po prostu ze scenariusza przez jakiegoś tam asystenta dyrektora zza kamery. Nie wiem, czy wiesz, ale średnio nakręcenie serialu 40-minutowego jednego odcinka zajmuje 2 tygodnie. Jeśli widzicie cokolwiek, jakikolwiek ekran typu komputer, telewizor, telefon, to w 80% przypadków, jak to było kręcone, to ten ekran był zielony albo niebieski. I dopiero później w postprodukcji dodali, co tam miało być. Coś wokół mnie lata.
Ciekawostka numer 7. Mianowicie na planach filmowych zmiany są 12-godzinne dla załogi, czyli dla wszystkich oświetleniowców, dla wszystkich ludzi od dźwięku, charakteryzacji itd. Natomiast aktorzy, statyści, dublerzy, kaskaderzy, wszystkie te osoby, które pojawiają się przed kamerą, to te osoby mają zmiany 8-godzinne, jeśli są w związkach zawodowych i za 10 godzin, jeśli nie są w związkach zawodowych. Z tym, że związki zawodowe dostają więcej pieniążków za 8 godzin niż ci bezzwiązkowcy za 10, więc pracując 6 godzin to się fajnie opłaca, bo i tak masz płacone za te 8 lub 10, kiedy jesteś bezzwiązkowcem. Natomiast jeśli idziesz na overtime, czyli jeśli pracujesz dłużej powiedzmy niż te 12 godzin, jeśli to jest 13-14 godzin, to tak naprawdę osoby z załogi, z ekipy filmowej dostają tylko te nadgodziny, 2-3 godziny, prawda? Natomiast już aktorom to się uzbiera, ponieważ po każdej 8 godzinie każda kolejna godzina jest nadgodziną i wtedy jest świetna stawka. Z kolejną rzeczą mam w sumie śmieszną historię do opowiedzenia. Coś, z czego ja sobie nie zdawałam bynajmniej sprawy. Może to jest oczywiste dla niektórych, ale dla mnie nie było, bo nigdy wcześniej nie statystowałam i w momencie, kiedy zaczęłam tutaj statystować, to się okazało, że w momencie, kiedy widzisz aktorów na ekranie i w tle coś się dzieje, jest jakiś tłum, ludzie na przykład rozmawiają, to jest jakaś impreza, albo to jest jakiś mecz, gdzieś jakaś główna para bohaterów rozmawia, gdzieś jakiś mecz jest, wszyscy są głośno wokół, to słuchajcie, to wcale nie jest tak, że ci ludzie wokół są głośno. To jest wszystko mimika. Oni udają po prostu, że mówią. I po kilku latach już takiej pracy na planie ja już potrafię w taki sposób też jakby symulować rozmowę, natomiast za pierwszym razem to jest taki wstyd, ale się przyznam, bo to jest śmieszna historia, więc mi się to niestety przytrafiło, że na pierwszym takim dużym planie, na którym pracowałam, gdzie było z 200 osób, 200 statystów i mu powiedzieli akcja, zaczęliśmy pracować, to ten kolega, z którym byłam ustawiona do sceny, zaczął do mnie robić to. A ja na to na głos powiedziałam: "What the fuck are you doing?" O Boże, ale wtopa. Także to był ten moment, w którym się nauczyłam, że wszystkie te dźwięki tła dokładane są w postprodukcji. I co więcej, są specjalni aktorzy dźwiękowcy, aktorzy głosu, co się nazywa voice over actors, którzy pracują na pełen etat, właśnie dając głos do tła, bo musi być ten główny dialog w filmie, musi być na pierwszym planie, a dopiero później dodaje się resztę i się po prostu zatrudnia aktorów, którzy udają, że w tle sobie rozmawiają, gdzie prawdziwi statyści, tacy jak ja, po prostu mają siedzieć cicho. 9. ciekawostką, jaką Wam powiem, jest to, że na planie nie ma przypadków. Wszystko, co widzisz w tej wersji ostatecznej, tak miało być. Albo ewentualnie dopisano to do scenariusza, dołożono to do sceny podczas kręcenia. Dlatego też na przykład w scenach, w scenariuszu jest to rozpisane, że ktoś zostaje popchnięty, ktoś na przykład upada, ktoś przeskakuje przez balustradę, inna osoba bawi się ogniem. Cokolwiek takiego jest niebezpiecznego w scenariuszu, z jakąkolwiek taką sferą fizyczną albo z niebezpieczeństwem typu właśnie ogień czy woda, to za każdym razem do takiej rulki, mimo że jest to gdzieś w tle i nie masz żadnego słowa wypowiadanego, to i tak w Stanach prawo jest takie, że muszą za to wynająć kaskadera. Ich stawki są rzędu $1000 powiedzmy dniówki. Tyle, ile dostają aktorzy, którzy wypowiadają słowa. Dzienni tak zwani day players, czyli aktorzy dzienni, którzy są na przykład w jednym odcinku, mają jedną linijkę. Mi się też kilka razy zdarzyło. To jest stawka $1000 za dzień i tyle też dostają kaskaderzy. Co więcej, dostają też później tantiemy. Za każdą taką rulkę, wypowiedziane słówko, dostaje się tantiemy
I taki właśnie kaskader, mimo tego, że nie wypowiedział żadnego słowa, to wciąż przez to, że był zatrudniony na takim, a nie innym kontrakcie, za każdą emisję tego odcinka, za każdą osobę, która go ściągnie, za każdą osobę, która kupi DVD z tym odcinkiem, na przykład z tego serialu, w którym ta osoba brała udział, dostaje tantiemy. I tak od grosza do grosza można sobie uciułać. I ostatnia rzecz na liście, 10. ciekawostka z planów filmowych, mianowicie śnieg czy deszcz to nie jest przypadek. W większości planów filmowych, w których brałam udział, jeśli pojawiał się deszcz lub śnieg, to był to zabieg celowy. I bardzo fajnie, wiele razy mi się tak zdarzało właśnie, że jestem na takim planie i ustawione są wielkie maszyny, które na przykład właśnie wytwarzają śnieg i zbiera się po prostu tłum ludzi, zatrzymują się, robią zdjęcia, bo to jest fascynujące zobaczyć na przykład w środku na przykład lata nas ubranych w ciepłe kurtki i sztuczny śnieg nam na przykład w twarz bucha, bo tak też się zdarzało, albo w deszczu się chodzi, który jest tak naprawdę wynikiem spryskiwaczy i tak naprawdę nie ma deszczu 5 metrów dalej. Jeszcze raz powtórzę, nie ma przypadków na planach filmowych. Wszystko, co widzimy w ostatecznym produkcie, w filmie, w serialu, jest to efekt zamierzony. I jeszcze jedna bonusowa ciekawostka, której się dowiedziałam teraz, po raz pierwszy po tylu latach od pracy na planie filmowym. Mianowicie, jeśli w scenach są dzieci takie malutkie, akurat ta aktorka, z którą pracuję, miała scenkę z dzieckiem, więc jeśli w scenach są dzieci, to takie malutkie dzieci mogą maksymalnie 3 godziny spędzić na planie. Także te dzieci kręci się szybko, jako pierwsze idą na plan. To jest też taka w sumie fajna ciekawostka i dobrze jest to przemyślane. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Ci dziękuję za spędzenie ze mną czasu. Jak widać i słychać, jesteśmy już na Manhattanie. Ja już nie jestem Liskiem. Wracam do domu. Dziękuję właśnie za spędzenie ze mną czasu, za posłuchanie tych opowieści. Jeśli interesuje Cię taka tematyka pracy na planach filmowych, to koniecznie subskrybuj mój kanał Polka w Ameryce, bo więcej będzie odcinków właśnie z tej serii Statystka w Ameryce. Będę opowiadała o absurdach, o ciekawostkach, o moich przygodach właśnie z planów, o tym, kogo poznałam, która aktorka jest najpiękniejsza, z jakim reżyserem się najlepiej pracuje, jaką miałam interakcję, na przykład czy to z Halle Berry, czy na przykład ze Spielbergiem. Także o tym wszystkim będę opowiadać. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za spędzenie ze mną czasu i zapraszam serdecznie na kolejne odcinki Polki w Ameryce albo Statystki w Ameryce. Zobaczymy, co pokażę Wam w przyszłym tygodniu. Co tydzień inny odcinek. Pa, pa!